Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemartu. Witam Was dzisiaj z bardzo przepięknej scenerii, ponieważ znajdujemy się w województwie świętokrzyskim, miejscowość Trzcianka, a osada, którą dzisiaj będziemy Wam pokazywać, nazywa się Wzgórza Kunowskie. Dzisiejszy odcinek będzie mega ciekawy, ponieważ porozmawiamy z Kubą. Cześć Kuba! Dzień dobry, cześć. Cześć! Kuba jest inwestorem, któremu wybudowaliśmy 2 domy Mezzanine Smart i dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, ponieważ porozmawiamy o tym, co Was bardzo często interesuje najbardziej, poza oczywiście domami, czyli o finansach. Kuba, powiedz mi w ogóle, jak to się zaczęło, że zainteresowałeś się domami na wynajem i czy to było tak, że wcześniej też miałeś jakieś nieruchomości na wynajem, czy to było twój pierwszy biznes po prostu? Tak, to jest mój pierwszy biznes. W życiu tak się układa, że czasem rządzą życiem przypadki i tak było w moim przypadku. Spotkałem na swojej drodze zawodowej, pracując na etacie, osobę, która już w takim biznesie pracowała. Mieliśmy dobrą relację, zostałem zaproszony, mieliśmy dużo czasu, żeby o tym rozmawiać. Poznałem to wszystko od tej drugiej strony. I stwierdziłem, naprawdę fajna sprawa, świetny sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości, na zarabianie pieniędzy. No i od pomysłu. A czy wcześniej wynajmowałeś na przykład mieszkania? Miałem mieszkanie na wynajem, wynajmowałem takie mieszkanie, więc jakieś doświadczenia były, ale wynajem domów jest naprawdę różny od tego, jak wygląda wynajem mieszkania. No tak, no bo tam, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, powiedzmy jednej osobie tak normalnie, długoterminowo, no to podejrzewam, no nie trzeba być Einsteinem, żeby się domyśleć, że pewnie jest trochę mniej przy tym pracy, natomiast zyski są nieporównywalnie mniejsze, aniżeli wynajmy krótkoterminowe, chociażby właśnie domów i osad inwestycyjnych. To prawda, jest mniej pracy, mniej obowiązków z tym związanych, ale tak jak powiedziałeś, z drugiej strony te zyski, których się spodziewamy, są też odpowiednio niższe. Ale chcesz mi powiedzieć, bo zaczęliśmy naszą rozmowę, że Ty jakby dalej pracujesz na etacie, a to jest Twój taki dodatkowy biznes? Aktualnie tak, dalej pracuję na etacie. Udaje mi się to wszystko pogodzić. Kwestia dobrej organizacji i fajnych ludzi, którzy z Tobą pracują. I w tym momencie tak, pracuję na etacie, a jednocześnie prowadzę ten biznes tutaj. Super. Czyli widzicie, da się. Możecie łączyć pracę zawodową również z tego typu inwestycjami. Kuba, nie przedłużajmy, bo nasi widzowie na pewno najbardziej chcą zobaczyć Twoją inwestycję, którą dla Ciebie budowaliśmy. Oprowadzisz nas po domku? Zapraszam. Super. No i jesteśmy u Ciebie w domu, w Twoim Mezzanine Smarcie. Tak jest. Ja wiem, jaki jest układ w środku i Wy, drodzy widzowie, jeżeli oglądacie nasz kanał, to pewnie też, ale pokrótce pozwolę sobie powiedzieć, że mamy tutaj łazienkę, dodatkową sypialnię, salon z aneksem, a nad nami jest duża 20-metrowa antresola. Ale przyznam się, nie widziałem wcześniej tego wystroju. I jakbyś tutaj nam opowiedział o wystroju i po kolei może pokaż nam, jak to zaaranżowałeś. No bo naprawdę robi wrażenie. I ta nazwa, powiedz jeszcze tą nazwę, bo to jest kapitalne. Jesteśmy w domu, który nazywa się Dzik w kamizelce i Dzik w kamizelce zerka ze ściany na naszych gości. No tak, jest I dba. czerwonej, takiej wiśniowej kamizelce naprawdę robi wrażenie. Czy to jest to też trochę tak, że Twoi goście teraz jakby też łatwiej identyfikują Twoją osadę, no bo nazwa jest turbo taka no niespotykana, Dzik w kamizelce, kto by to wymyślił? Tak jest i często kiedy dzwonią albo rozmawiamy, to mówią, my byliśmy w Dziku, albo w krowie, która jest tym drugim. Bo drugi to jest krowa w Ramonesce. Krowa w Ramonesce, więc mieszkaliśmy w Dziku, byliśmy w krowie, a ci, którzy chcą wrócić i dzwonią, to też używają tych nazw i czy dzik jest wolny, albo czy moglibyśmy zarezerwować krowę. Myślę, że te nazwy naprawdę się udały, ja jestem z nich bardzo zadowolony i dają fajny klimat i są wyjątkowe. Tak, dom znasz doskonale, ale ja bardzo chętnie pokażę, jak zostały urządzone. Pokaż, jak to wygląda. Zacznijmy od łazienki. W łazience mamy kabinę prysznicową, toaletę, małą umywalkę. Wszystkie te sprzęty, które oczywiście w łazience muszą się znajdować, tutaj mamy.
i naprawdę jest komfortowo, dużo miejsca, w pełni wystarczające miejsce, żeby komfortowo Słuchaj, jesteśmy czuć. tutaj w 2 osoby na 3 metrach kwadratowych. Zgadza się. Stoimy, bez problemu się obracamy. Masz umywalkę, masz lustro, masz ubikację w systemie Geberit. Co fajne, jest boiler u Ciebie, czyli ta woda jest cały czas ciepła, nie z przepływowego ogrzewacza. Drodzy widzowie, ja u siebie mam przepływowy ogrzewacz wody i teraz porównując przepływowy ogrzewacz z takim właśnie fajnym boilerem, który też jest sterowany aplikacją Wi-Fi, drugi raz zdecydowałbym się na taki boiler i na mojej inwestycji, którą w przyszłości zamierzam zrobić, pewnie takie właśnie boilerki zrobimy, no bo się po prostu fajnie sprawdzają. No, bardzo komfortowe. I kabinę masz normalną 90. Tak jest, kabina 90. No i co, jest po prostu komfortowo. Też się Jest wszystko wszystko, czego potrzeba. To, co ważne jest w ogóle w każdym projekcie, ale tu mi bardzo zależało na tym, żebyśmy zmieścili okno, bo to jest jednak dodatkowa wentylacja i w każdej łazience jakby to jest istotna rzecz. I sterowanie podłogowe, Zgadza się. ciepełko. Bardzo fajnie się sprawdza to ogrzewanie. Mamy już za sobą takie pierwsze chłodniejsze noce i naprawdę jest rewelacyjne. Sterujesz sobie z telefonu też? Steruję sobie z telefonu, także to jest dodatkowy atut, ponieważ masz wszystko pod ręką, nie musisz tutaj być osobiście i zarządzasz sobie tym tak jak trzeba po prostu. Fajnie wykończyliście tą łazienkę. Niby jest taka zasada, że nie stosuje się do małych pomieszczeń ciemnych kolorów, ale tutaj jest tak wszystko to fajnie zgrane, że to bardzo do siebie pasuje i absolutnie nie czuć się tutaj klaustrofobicznie w tej łazience. Tu jest naprawdę dużo miejsca, oczywiście jak na taki domek, tak? Jasne. To jest 35, więc Jasne. też nie będziemy opowiadać, że to jest strefa spa, bo Ty strefę spa masz tutaj na ośrodku, bo masz i basen, i balię, ale to potem nam pokażesz. Tak jest. Ok, zapraszam w takim razie do sypialni. Mamy tutaj sypialnię, która jest przeznaczona dla 2 osób. 2 oddzielne łóżka, które można złączyć razem, jeżeli chcemy, żeby powstało z tego jedno większe takie małżeńskie łóżko, więc w zależności od tego, jacy goście przyjeżdżają i jak chcą spać, to mają tutaj dowolność. W pokoju jest okno, które przesunęliśmy na tą ścianę. Jak pamiętasz, w oryginalnym projekcie była na tej ścianie, ale ze względu na to, że z tyłu mamy drugi dom, chcieliśmy, żeby goście mieli komfort, tą intymność. No i przede wszystkim też ten widok, który tam gdzieś za oknem jest, to jest dodatkowy atut. W sypialni mamy szafę, gdzie można się rozpakować, rozłożyć swoje rzeczy, stoliczek nocny i właściwie wszystko, co potrzeba, żeby komfortowo odpoczywać. Masz taką roletę w razie czego, żeby sobie zasłonić. Tak jest. Masz ogrzewanie też podłogowe w tym pomieszczeniu. Tak Więc jest. jest to w pełni komfortowa sypialnia. Powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, bo wynajmujesz domy, te 2 domy są od niedawna wynajmowane, Tak. natomiast tamte pierwsze 2 już wynajmujesz ponad rok. Tak, ponad rok już. Powiedz mi, jak to jest u Ciebie z tymi klientami wynajmującymi? Czy osoby przyjeżdżają do Ciebie raczej na jeden weekend, czy to są osoby, które wynajmują na przykład na tydzień? Jak to się u Ciebie sprawdza? Wiesz, to zależy od sezonu, bo jak mamy sezon wakacyjny, te pobyty są faktycznie dłuższe. To są pobyty takie średnio 5-dniowe. Okej. Poza tak zwanym sezonem, czyli tak jak teraz mamy październik, te pobyty są najczęściej 2-dniowe, 2 noclegi. Ludzie przyjeżdżają po prostu odpocząć po pracy, nie biorą urlopów albo biorą krótki urlop, wpadają, ładują baterie, odpoczywają w tym pięknym miejscu, w ciszy, korzystają ze wszystkiego, co jest dostępne na obiekcie i wracają po prostu zadowoleni do swoich obowiązków. Także Powiedz mi, w takim razie masz już taki, powiedzmy, spektrum patrzenia na to, powiedzmy, 365 dni. Już jakby odbębniłeś zimę, wiosnę, lato, jesień, już możesz na to spojrzeć całościowo. To powiedz mi tak uśredniając oczywiście, na podstawie tamtych 2 budynków, ile dni w miesiącu mniej więcej, tak średnio, masz te domy wynajęte? Bo ja rozumiem, że w lato będzie to na przykład, nie wiem, załóżmy cały miesiąc, a na przykład w jakichś innych okresach zimowych na przykład trochę krócej, ale jak to średnio wychodzi w miesiącu? liczyłem to i ta średnia w tym momencie to 15 nocy w miesiącu, czyli obieg jest obłożony w 50%, jeżeli chodzi o noce.
No i cały czas pracujemy nad tym, żeby te obłożenia były większe. Wiadomo, jest to dla mnie biznes, więc zależy mi na tym, żeby był jak najbardziej wykorzystany ten obiekt. Natomiast na dzisiaj jest to 15 nocy. I powiedz mi, 4 domy, Tak. z czego 2 mezanin smarty. Tak, Pracujesz na etacie. tak. Ile osób potrzebujesz do tego, żeby tym zarządzać? Potrzeba 2 osoby, które sprzątają, czyli taka ekipa sprzątająca, która zajmuje się czystością, wymianą pościeli, ręczniki i tak dalej. Do tego jest osoba, którą ja nazywam konserwatorem. Zawsze coś jest tutaj do zrobienia. Nie jest to osoba na pełny etat, tylko to jest taka osoba, która po prostu, kiedy coś jest potrzeba, dzwonię i mamy interwencję. I do tego jest osoba, która zajmuje się obsługą rezerwacji, przyjmowaniem rezerwacji, tymi platformami do rezerwacji noclegów, plus działalnością na Facebooku, czyli jakieś posty, kampanie i tak dalej. Powiedz mi, bo z tego robi się taki obraz, że tak naprawdę jest to taka Twoja inwestycja trochę pasywna. Ile Ty w miesiącu poświęcasz na to mniej więcej czasu? No bo masz tego technika, tak, jeżeli trzeba coś poprawić, masz te 2 panie, które zajmują się tą czystością, masz osobę od serwisu, to w zasadzie Ty skupiasz się na jakichś, podejrzewam, sprawach finansowych, księgowych, fakturach? Tak, dokładnie tak. Obsługuję to od strony właśnie dokumentów. Natomiast tego czasu naprawdę nie zajmuje to wiele. Jeżeli jest to wszystko dobrze zorganizowane i są odpowiedni współpracownicy, to dla mnie jest to naprawdę mało angażująca praca i najwięcej czasu tak naprawdę poświęcam na to, żeby zadzwonić do gości, zapytać, jak spędzali czas, czy coś możemy zrobić lepiej. To jest bardzo, bardzo przyjemne, bo naprawdę fajnie słucha się, kiedy ludzie są po prostu zadowoleni i obiecują, że wrócą i wracają. Okej, to naprawdę jest super, ale dobra, to teraz pytanie klucz. Za ile takiego mezanina mogę u Ciebie, no za dobę, tak, wynająć? No, dom jest przeznaczony dla 6 osób dorosłych maksymalnie. Okej, no tak, 2 na antresoli, Tak jest, 2 w sypialni na dole i 2 mogą tutaj, kłaść. Bo to się rozkłada. To się rozkłada, z tego jest bardzo solidne i komfortowe łóżko, więc 2 osoby tutaj też mogą I spać. miałeś już taki skład, że 6 osób Tak, przyjechał? tak, miałem i naprawdę jest komfortowo. Wszyscy tak naprawdę sobie bardzo, bardzo chwalą. I teraz ceny. Mamy tak zwany sezon wysoki i sezon niski, ale te ceny kształtują się już od 600 zł za dobę, czyli jeżeli mamy tutaj 6 osób, to jest koszt 100 zł na osobę za dobę. W sezonie to jest troszeczkę więcej, 750. Mamy też jakieś terminy specjalne, takie jak Sylwester czy długie weekendy, święta. Te stawki są wtedy troszkę wyższe, no ale tak działa rynek i my też robimy to biznesowo. Czyli możemy przyjąć do takiego naszego wyliczenia, widzowie, na końcu tego odcinka pojawi się tabela ze wszystkimi kosztami, przychodami i z obliczeniem tego zysku, czyli tej rocznej stopy zwrotu, jaka jest tej inwestycji. Czyli jeżeli weźmiemy prosty kalkulator, średnio 700 zł za dobę, razy mówiłeś, że jest to połowa miesiąca, czyli te 15 dni, Tak, to nam daje 10,5 tysiąca, jeżeli dobrze liczę. tak. To jest Twój przychód. Przychód A miesięczny. koszty? Koszty oczywiście są i biorąc pod uwagę podatki, biorąc pod uwagę koszty sprzątania, pralni, mediów i tak dalej, to te koszty oscylują w okolicach 4700 zł miesięcznie, plus minus kilka złotych, ale taki jest średni koszt. Czyli 10,5 tysiąca minus te 4700 to nam daje około 5700 z domku. Tak, Razy 12 miesięcy to mamy, to mamy blisko 70 tysięcy blisko 70 tysięcy przy takim z obłożeniu. jednego domku. Z jednego domku w skali roku. Okej. Tutaj masz 2 mezaniny, 2 jeszcze jedne domki. To teraz w takim układzie nasuwa się pytanie i ono jest naturalne. Ile w takim razie kosztowała Cię ta inwestycja? No bo tak, działka. Wszyscy wiedzą, że działki są piekielnie drogie. Więc zadam Ci teraz pytanie o działkę. Ile zapłaciłeś za działkę? Bo ona jest ogromna, ta działka. Ty już masz pozwolenia na kolejne domki wyżej na tej górze. Tak. Ile zapłaciłeś za działkę? To jest pierwsza rzecz istotna.
I zaskoczę Cię tutaj, dlatego że ta działka nie była jakoś bardzo, bardzo droga. Pewnie dlatego, że ten teren był trudny do budowy. Przyznaję, był trudny. Więc działka kosztowała 50 000 złotych. Kiedy ją, Za jaki metraż? ponad 10 000 metrów tutaj jest terenu. Jeżeli to nie tajemnica, kiedy to kupowałeś i czy są działki naokoło nas sprzedaż? Myślę, że w takich pieniądzach pewnie już będzie trudno, jednak no, zmieniają się te stawki. Kupowałem tą działkę w 2019 roku i wtedy udało się to właśnie w takich... Czyli jak masz 4 domki, 50 000, to jakieś 12,5 tysiąca na domek trzeba liczyć koszt działki. Tak. Ale pamiętajcie widzowie, że tak jak Kuba powiedział, tą działkę kupował dawno i pewnie już tak dużej działki za takie pieniądze będzie trudno złapać, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. Ja swoją działkę, no mniejszą, ale kupiłem za około 40 000. Więc jak się dobrze rozejrzycie, to znajdziecie działki w takich cenach. Powiem Wam, że zakup działki jest kluczowy w tym biznesplanie, żeby on był no, jak najbardziej jest to możliwe korzystnie. No dobra, działka. Same domy, wiemy ile one kosztowały, no bo je budowaliśmy, więc drodzy widzowie, taki domek, w którym tu jesteśmy, razem z płytą fundamentową, zgodnie z naszym konfiguratorem na stronie, to jest 209 470 zł netto. I teraz plus wykończenie. Ile wydałeś na to wszystko, co tutaj widzimy? Wykończenie kosztowało około 60 000 złotych, czyli... Ale już za GD, tak, z lodówki, całe, już mówimy wszystko. Łącznie z tym wszystko co krzesełkiem. tutaj jest. Oczywiście na przykład krzesła to są krzesła, które nie były kupowane jako nowe krzesła, tylko to były krzesła, które były używane, pomalowane. To daje też odpowiedni klimat, atmosferę, więc trzeba się trochę postarać, trzeba trochę poszukać, ale za takie pieniążki można naprawdę ten dom komfortowo i bardzo fajnie wyposażyć. W porządku, czyli mamy 209 000 plus 60, czyli mamy 269 000 plus 8% podatku VAT, to kręcimy się w okolicach 200, powiedzmy 90 000 brutto. Do tego dochodzi nam działka, do tego dochodzi nam ogrodzenie, infrastruktura, dojazdy. To pewnie pochłonęło też sporo pieniędzy. Tak, to była dosyć spora inwestycja. No, uzbrojenie tej działki to też był koszt. Podłączenia, kanalizacja, szambo i tak dalej. Trzeba o tym pamiętać i to kalkulować, kiedy buduje się jakiś model biznesowy. Natomiast ja licząc to, szacuję, że ten dom łącznie z tymi wszystkimi kosztami dodatkowymi, wspólnymi, całą tą infrastrukturą, to był koszt około 320-330 tysięcy złotych. Okej. Teraz mamy dwie najważniejsze dane, które powiedziałeś, bo powiedziałeś nam o koszcie globalnym, Tak. powiedzieliśmy sobie o miesięcznych kosztach i powiedzieliśmy sobie na dzień dzisiejszy, jak to wygląda, ile Ci zostaje na czysto, czyli te około 70 000. Jeżeli liczymy, że Twój koszt jest to w okolicach 330 000, a 70 000 masz rocznie, to chcesz nam powiedzieć, że 4-5 lat i ta inwestycja się zwraca? Na to wygląda. Jeżeli wszystko tak będzie się dalej układało, to ta stopa zwrotu, którą liczyłem, wynosi ponad 20%. Ale wiesz, że na rynku nieruchomości to nie jest jakby rzecz powszechnie spotykana, bo stopa zwrotu z wynajmu mieszkania oscyluje w okolicach może 5, 6, 7%. Zgadza się. Tu masz 20%, z tym, że tutaj musisz troszeczkę więcej od siebie dać, prawda? Tak, ale tak jak powiedziałem, jeżeli mamy to dobrze zorganizowane i mamy ludzi, którym możemy zaufać i to wszystko jest fajnie ułożone, to naprawdę tego wysiłku nie ma tutaj jakoś dużo i czasowo naprawdę też nie pochłania to jakiegoś wielkiego czasu, więc naprawdę przyjemny biznes. To jest niesamowite i inspirujące i mam nadzieję, że jeżeli spodobało Wam się to, co Kuba mówi, to dacie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, ale przede wszystkim przyjedziecie tutaj do Kuby, Wzgórza Kunowskie, miejscowość Trzcianka, województwo świętokrzyskie, raptem 2 godziny od Warszawy. Kuba, pokaż nam jeszcze, jak urządziłeś antresolę i może pokażesz nam też, z czego możemy tu korzystać u Ciebie. A jest co robić. Każdy znajdzie tutaj naprawdę masę atrakcji, także zapraszam. Super. I antresola, tak? Co tutaj masz? Opowiadaj. Jesteśmy na antresoli. Antresola to miejsce dla 2 osób. Podobnie jak w sypialni na dole łóżka można połączyć, jeżeli ktoś sobie życzy, żeby było takie łóżko małżeńskie.
Zależało nam na tym, żeby było nowocześnie, ale jednocześnie bardzo przytulnie. Okej, powiedz mi taką jedną rzecz. My jesteśmy na antresoli, gdzie nie ma dodatkowego okna, jest wentylacja grawitacyjna, ale nie ma okna. Czy jest coś, co byś zrobił, gdybyś robił drugi raz ten dom inaczej? No pewnie, że tak. Jak zwykle pewne rzeczy dopiero po jakimś czasie się sprawdzają lub nie, ponieważ domy są usytuowane wśród drzew. Generalnie te drzewa praktycznie otulają ten dom. Pomyślałem sobie, że nie będzie potrzebna klimatyzacja, że ten drzewa dają cień i będzie taka atmosfera, która no nie będzie za gorąca po prostu w środku. Ale dzisiaj już wiem, że klimatyzacja to jednak dobry pomysł i będzie ta klimatyzacja tutaj instalowana. Gdybym zrobił to od razu, już by była. Mniej roboty by było. Mniej by było roboty. Ale plus tej sytuacji jest taki, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przetestowałeś, a klimatyzację zawsze można dorobić. Jakby to nie jest nic takiego, że wiesz, że się to nie uda. Ja Ci powiem ze swojej perspektywy, jeżeli chodzi o mój dom mezanin, ja jestem bardzo zadowolony z tego okna dodatkowego na antresoli i ja akurat jestem taki zimnolubny, więc dla mnie klimatyzacja w ogóle nie podlegało dyskusji od początku z Natalią. Było ustalone, że my tą klimatyzację sobie robimy. My jeszcze mamy tak, że te okna mamy w ogóle od strony południowej, więc tam cały dzień po prostu słońce daje, więc ta klimatyzacja jest wskazana. I Wam, drodzy widzowie, zwłaszcza przy projekcie Mezanin Smart, dobrze doradzam mieć klimatyzację, bo ona działa zarówno pod kątem chłodzenia, jak i grzania, jest sterowana Wi-Fi, a przy okazji jest energooszczędna, więc nie zrujnuje waszego budżetu. Kuba, to pokaż nam w takim układzie, poproszę, może otoczenie, bo sam domek piękny, naprawdę urządziłeś go przecudownie. Jest tutaj taka ciepła atmosfera, bardzo mi się podoba też ten korek tutaj na tych sufitach, ale pokaż nam, co w ramach tych powiedzmy 700 zł, które Ci płacę, co tutaj jeszcze, z czego mogę skorzystać? Oprowadzisz nas? Oprowadzę. Chciałem tylko jedną rzecz dodać, że projekt tego wnętrza nie jest moim dziełem. Projekt tego wnętrza został przygotowany przez osobę, która ma wyczucie do takich aranżacji i myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby na końcu był ten efekt finalny, żeby był ten efekt czegoś fajnego, przytulnego, oryginalnego, niebanalnego i nie kiczowatego jednocześnie. Także jakby wnętrza też są bardzo ważne, żeby były zrobione w odpowiedni sposób. Zapraszam do atrakcji. Zapraszam. Super. Opowiadaj. Na terenie obiektu mamy 2 sauny, z których goście korzystają. W ogóle muszę powiedzieć, że wszystkie, całe wyposażenie, które tutaj mamy, to jest już wliczone w cenę. Goście nie płacą dodatkowo nic. Czyli, ale powiedz mi taką jedną rzecz, bo to mi się takie pytanie nasuwa. A drewno do Bali muszę brać ze sobą, czy... Nie, zapewniamy też drewno. Także masz przyjechać, odpoczywać, nie myśleć, nie przejmować się. To jest czas dla Ciebie, drogi gościu. My zajmujemy się całą resztą. Czyli w ramach tej kwoty, którą z Tobą uzgadniam, Tobie płacę, korzystam nie tylko z domu, ale też i z infrastruktury, która tutaj jest. Ta sauna jest opalana drewnem. W środku jest piec na drewno. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to tak naprawdę sam sobie ją musisz rozpalić. Ale to jest dodatkowa... sauna, to jest na ile to jest osób? To jest na... Spokojnie tutaj 20 osób się zmieści. Wow. I muszę Ci powiedzieć, że organizujemy też wieczory saunowe. Współpracujemy z saunamistrzem, który tutaj przyjeżdża i robi taki saunowy wieczór. Olejki zapachowe, muzyka odpowiednia, wszystkie te kręcenia ręcznikiem, jakieś z liści takie biczowanie. Jest to naprawdę rewelacja. I teraz masz 2 kroki do swojego domu, komfortowo po prostu korzystasz. Super. To jest po prostu super. Nie spodziewałem się, że jest taka duża, taka pojemna ta sauna. Jest duża i zdarza się już dosyć często, że cały ten obiekt jest wynajmowany przez jedną grupę. Firmy na przykład? Firmy też. Wtedy mają to na wyłączność. Śmiejemy się, że co się dzieje na Wzgórzach Kunowskich, to zostaje na Wzgórzach Kunowskich. To bardzo ważne. To jest bardzo ważne i to jest bardzo duży atut. Uważam, że to jest przyszłość.
Ludziom, firmom, zespołom przejadły się już ogromne hotele, które mają setki pokoi, wszystkie wyglądają tak samo, chcą jakiejś intymności, chcą mieć tego miejsca tylko i wyłącznie dla siebie i my to zapewniamy. Super, potwierdzam to, co teraz powiedziałeś. Moi klienci, którzy też mają domy na wynajem, zauważyli też taki trend u siebie, workation, czyli że właśnie firma wynajmuje pracownikom na przykład na 2 tygodnie cały taki ośrodek, czyli u Ciebie tam wszystkie domki i po prostu pracownicy z tego miejsca pracują. Z jednej strony mają takie wakacje, z drugiej strony pracę, ale chodzi o to po prostu, żeby ten pracownik, żeby ta jego głowa jakby odpoczywała odpowiednio, zrelaksowany, żeby był, a przez to też i wydajny. I zgadzam się w 100%. Stoimy sobie tutaj na działce, ptaki śpiewają, las szumi, cisza, spokój. No nie można sobie wyobrazić lepszych warunków do pracy. A dodam jeszcze też, że dla firm mamy przygotowaną całą infrastrukturę. Jest projektor, są flipcharty, są wszystkie rzeczy związane z biurowymi tematami. Mamy oczywiście dostęp do internetu, można przyjeżdżać, można pracować, można się szkolić, można integrować i odpoczywać, także tutaj to wszystko zapewniamy. Ale super, bo to jest coś niesamowitego, bo tak jak i w inwestowaniu pieniędzy ważna jest dywersyfikacja, tak Ty dywersyfikujesz wśród swoich klientów, bo masz z jednej strony klientów rodziny z dziećmi, masz klientów firmowych, masz spotkania tematyczne, jakby całe spektrum działania. Więc w tym biznesie to też, żeby widzowie mieli jasność, to nie jest na takiej zasadzie, że wybuduję sobie 2, 3, 4 domki na wynajem, wezmę sobie 2 panie Krysie, nazwijmy to, i jestem już tutaj rentierem. Trzeba wykazywać się tutaj oczywiście kreatywnością, zaangażowaniem i po prostu być też taką duszą tego miejsca. Dokładnie tak. Trzeba korzystać z tego, co jest dookoła, a tutaj w Górach Świętokrzyskich jest naprawdę bardzo wiele atrakcji. I powiem Ci tylko, że tydzień temu mieliśmy właśnie grupę firmową, która przyjechała tutaj i pracować, i integrować się. Zapytali, co mogą zrobić, żeby zapamiętać to na całe życie. 10 km stąd jest siedziba aeroklubu i lotnisko sportowe i grupa latała szybowcami. Także wrażenia, dzwonili, byli tak zadowoleni, obiecali, że wrócą, oglądali Góry Świętokrzyskie z powietrza, z góry. I takich rzeczy, które tutaj można robić, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jesteś kopalnią wiedzy i rozumiem, że jak ktoś w Ciebie wynajmuje ten domek czy kilka domków, to też jakby dzielisz się tą wiedzą i podpowiadasz, słuchajcie, tu jest coś fajnego, tu jest fajna restauracja, tu jest to, tu jest tamto, więc jakby nawet jeżeli, słuchajcie, przyjedziecie tutaj do Wzgórz Kunowskich bez żadnego planu, to Kuba ten plan Wam pomoże stworzyć. Z całą pewnością jestem do dyspozycji. Na stronie internetowej Wzgórz Kunowskich też jest specjalna zakładka, która się nazywa Bez nudy i tam mam całą listę podpowiedzi. Także nawet jeżeli przyjedziesz w piątek po południu albo któregoś dnia po południu bez jakiegoś większego pomysłu, wystarczy, że wejdziesz na stronę i możesz sobie wybierać te atrakcje, ułożyć swój własny, indywidualny plan spośród tych podpowiedzi, które tam są zamieszczone. A jeżeli to Ci nie wystarczy, dzwoń, pytaj, jestem do dyspozycji Mega. i naprawdę jest świetny czas. Ale pokaż mi atrakcję na tej działce. Zapraszam. Każdy dom ma swoją indywidualną altanę, taką, Okej. gdzie można rozpalić grilla, posiedzieć, spędzić czas na zewnątrz, a dodatkowo mam też takie altany, które pełnią funkcję taką rekreacyjną. I to jest pierwsza z tych altan. W altanie znajdują się aż 2 balie, gorąca woda, jacuzzi. Dlaczego? A no właśnie dlatego, jeżeli chcesz przyjechać tutaj większą grupą i chciałbyś, żeby się zintegrować, spędzić fajnie czas, no to do jednej bali wejdzie 7 osób, do drugiej 7 czy 8 i w tym... Czyli wynajmuję te 2 domki, Na 2 przykład, mezaniny, tak. jadę ze znajomymi i mamy też swoją taką strefę zadaszoną, czy deszcz, czy śnieg, Dokładnie cokolwiek tak. mnie nie obchodzi. Wskakujemy sobie do bali i możemy w większej grupie nawet spędzać W większej ten czas. grupie można tutaj spędzić czas i niezależnie od pory roku, czy deszcz, czy śnieg, czy na zewnątrz jest mróz, tutaj na głowę się nie leje, woda gorąca, jest super relaks. Balia nagrzewana drewnem, Balia na opał. Tak, Widzę, że jest oświetlenie, więc i do bardzo późnych godzin nocnych pewnie można siedzieć. zgadza I się. pewnie różne ciekawe historie tutaj się działy. Ale tak jak rozmawialiśmy, co na Wzgórzach Kunowskich, Okej, zostaje na nie Wzgórzach pytam, nie Kunowskich. pytam o szczegóły. Obok altany mamy do dyspozycji wędzarnię,
przerwę Ci. To jest identyczna wędzarka jak moja. A to przypadek akurat, ale bardzo dobrze się sprawdza. A wędziłeś już? Wędziłem, więc wiem, o czym mówię. I to jest dodatkowa atrakcja. Mieszkasz w dużym mieście, nie masz takiej możliwości, żeby u siebie uwędzić sobie coś, Oczywiście. pobawić i mieć tą przyjemność z tego, że pilnujesz i coś robisz. Nie ma problemu, przyjeżdżasz tutaj na Wzgórza Kunowskie, możesz sobie przygotować coś bardzo, bardzo pysznego Super. i jest to do dyspozycji dla gości. Coś uwędzone, ja to wiem z własnego doświadczenia, bo ja nie jestem jakimś węzarmistrzem. Ja się tym zainteresowałem, w tym roku po raz pierwszy wędziłem, ale powiem Ci, że coś jak się samemu uwędzi, samemu się spędzi cały dzień przy tym, dokłada się tego drewna i robi się to mięso, czy polędwicę, czy jakąś szynkę, to potem to tak smakuje, że to po prostu jest, no nie ma szans, żeby w sklepie powtórzyć to. Nie ma. Bo to jest ten smak satysfakcji tego swojego zrobienia mięsa. To Ci podpowiem, coś No. pod kątem biznesowym. Może wprowadź już, że do swojej oferty coś takiego, że ktoś jak do Ciebie przyjeżdża, to już od Ciebie może kupić zapeklowane szynki i sobie tylko już uwędzić, bo w tym całym wędzeniu to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że trzeba tak długo peklować. Ja myślałem, że jadę do sklepu, kupuję sobie szynkę, wieszam i mam uwędzoną, a to właśnie nie. Cały ambaras polega na tym peklowaniu właśnie. Okej, no widzisz, ale dobra podpowiedź, dziękuję Ci bardzo. Tego do tej pory nie robiliśmy, natomiast jeżeli przyjeżdża na przykład grupa firmowa, to mamy tutaj taką usługę concierge'a, jest osoba, która obsługuje grupę, czyli nie wiem, grupa sobie siedzi i się szkoli, a my w tym czasie przygotowujemy balię, nagrzewamy Mega. saunę, wszystko na wskazaną godzinę, więc taka Super. grupa po prostu o niczym nie musi myśleć, tylko o tym, żeby skorzystać i się czuć I jak dobrze. powie, że jest mięsożerna, to i ma. Możemy zrobić też specjalnie Super. wędzenie, także dużo możliwości. Naprawdę super. Zapraszam. Jestem pod wrażeniem tej Twojej kreatywności, jak macie to poukładane. Tak jak powiedziałem wcześniej, do każdego domu jest przypisana, że tak powiem, indywidualna wiata grillowa, gdzie można sobie usiąść, zrobić grilla, czyli każdy ma swoją wiatę, nie ma żadnego problemu i spokojnie sobie I pod tutaj. daszkiem, nieważne I pod jaka daszkiem, pogoda. zgadza można się. spędzać czas. No i zapraszam Cię do kolejnej wiaty. Ta wiata też jest wyposażona w balię z gorącą wodą. Można sobie ją nagrzać, spędzać rewelacyjnie tutaj czas. Też jest zadaszona, całoroczna. Nawet w środku zimy można sobie tutaj komfortowo korzystać. I mamy tutaj drugą saunę. To jest sauna, która jest ogrzewana piecem elektrycznym, taka bardziej, Mniej obsługowa. jak Ty to mówisz, kompaktowa, Okej. troszeczkę mniejsza, ale rewelacyjnie się z niej korzysta. Wychodzisz z domu, dajesz 3 kroki i masz swoją własną saunę Mega. do dyspozycji. Ale to, co przykuło mój wzrok, basen. To jest coś niesamowitego. Masz basen. Kto w Polsce ma basen? Jest jakby, to pewnie przyciąga. Wzgórza Kunowskie mają basen, jest to basen zewnętrzny, duży basen, bo ponad 9 metrów długości, także można nawet pływać i w taki sposób tutaj kondycję poprawiać, oddychając tym czystym, świeżym powietrzem. Basen jest czynny tak naprawdę na sezon, od końcówki kwietnia do tak naprawdę pierwszych przymrozków. Tak długo. Basen jest ogrzewany pompą ciepła. Natomiast, no wiadomo, w polskich warunkach ta woda, jak nie mamy pełni lata, jest chłodna, natomiast ludzie korzystają i często jest też tak, że po wyjściu właśnie z sauny czy z bali chcą się schłodzić i wskakują do tej wody i są bardzo zadowoleni. Także wszystko pod ręką. Bardzo mi się podoba Twój ośrodek, cała infrastruktura. Podobają mi się Twoje domy. Mogę mówić nasze? Zdecydowanie. Bo trochę też przy nich pracowałem. Powiedz mi, co podobało Ci się we współpracy z naszą firmą? Przede wszystkim dziękuję Ci za tą współpracę, bo to była naprawdę wielka przyjemność. Najlepsze, co mogło mnie spotkać, to, że umówiliśmy się na pracę, umówiliśmy się na termin, nie musiałem tak naprawdę niczym się martwić, niczym stresować. Zakontraktowane, odebrane, wszystko super, bez żadnego dodatkowego
stresu, szukania, dzwonienia itd., itd. Naprawdę taka współpraca to była przyjemność. Super. Dzięki, Kuba. Życzę Ci powodzenia, żeby ten ośrodek żył i tętnił życiem. A Wy, drodzy widzowie, wbijajcie na Wzgórza Kunowskie, rezerwujcie sobie terminy. Jeżeli myślicie o budowie tego typu domów, to zapraszamy Was do tego, żebyście sobie zarezerwowali już termin, bo one sukcesywnie cały czas uciekają. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Macie pytania do mnie, do Kuby, piszcie je w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.